Zło powróciło. Po 11 latach od premiery trzeciej części w końcu możemy wrócić do świata Sanktuarium i ponownie zanurzyć się w tym cukierkowym hack and slashu, które ma czelność dzielić nazwę z Panem Grozy, czyli Diablo. Co? Ale jak nie cukierkowe? Że Diablo 3 odeszło od pierwowzoru, co by nie było zbyt mroczne. Co? Co to jest? Zapomnij o wszystkim, co wiesz o tej serii i witaj w... Siema, ja nazywam się Trebor i witam cię serdecznie gorąco, a skoro omawiamy dziś przygodę w piekle na ziemi, to wręcz bardzo gorąco. Jako wieloletni fan Diablo, no może poza trzecią częścią, przyznaję, że czekałem. Wszystkie prezentacje, które widzieliśmy przed premierą wskazywały na to, że Blizzard jednak powróci do korzeni tytułu i da nam zaznać tego, czym rozkochał graczy lata temu. Co prawda gry nie kupiłem na przedpremierę, ponieważ jednak kwota była dla mnie już obrazą jako gracza, ale na wersję standard musiałem się skusić. Dziesiątki godzin gry za mną, więc jestem gotów, aby powiedzieć wam, jak powinno się w to grać i z czym to się je. Myślę, że ten film pozwoli wam wejść do tego świata płynnie niczym premiera gry. Tak, Blizzard zszokował wszystkich, oferując działające serwery na premierę. Wiem, niewiarygodne. No ale dobra, zacznijmy sobie od początku. Podejrzewam, że mało kto z moich widzów jest aż tak stary, aby pamiętać Diablo 1, ale ja pamiętam, ledwo, ale jednak. Pamiętam też boom na hack and slashe po premierze Diablo 2. Kto kojarzy taką perełkę jak Sacred? Pierwsza część Diablo była jak na tamte czasy świeża. Mroczna muzyka, gęsty klimat, wysoki poziom trudności. Gracze byli zakochani. 2,5 miliona sprzedanych kopii robi wrażenie. Zwłaszcza, że było to ponad 20 lat temu. Nic dziwnego, że w raptem 4 lata Blizzard wydał część drugą, która była de facto ewolucją jedynki, ale po raz pierwszy w historii gier pojawił się tak zwany grind, który miał sens. Boom, kolejne kilka milionów sztuk sprzedanych. Warto dodać, że w Polsce fenomen Diablo dla większości fanów zaczął się właśnie od tej części, zważywszy na popularyzowanie się komputerów w latach 2000. Myślę, że dla wielu Polaków Diablo 2 można postawić na równi z Gothiciem czy Tibią. Co dalej? Trzecia część i uwaga! 3,5 miliona sztuk w zaledwie 24 godziny, a finalnie ponad 30 milionów. I te 30 milionów to może nie jest tak dużo jak na dzisiejsze standardy, ale na czasy premiery była to najszybciej sprzedająca się gra PC w historii. Sam pamiętam, co się wtedy działo. Dosłownie gry nie dało się kupić, bo tutaj uwaga, coś co może zdziwić młodsze pokolenie, Diablo 3 w Polsce dosłownie się skończyło. Dopiero po paru tygodniach sytuacja się unormowała. Oczywiście na premierę gra nie działała prawie wcale, bo serwery dosłownie się ugotowały, ale z perspektywy czasu to chyba ciężko Blizzarda winić. Nikt się nie spodziewał aż tak dużego sukcesu. Co do samej gry, no cóż, była lżejsza, bardziej kolorowa, widać, że skierowana do szerszego grona. Opinie były mieszane, ale generalnie pozytywne. Klimat był jej największym problemem. W każdym razie 11 lat minęło i w końcu doczekaliśmy się Diablo 4. Tym razem to nie Diablo czy też Al Diabolos będzie naszym głównym oponentem, a Lilith, czyli córa Mephisto. W dużym skrócie, bohaterka czy też bohater, w którego się wcielimy, podąża krokiem matki Sanktuarium, aby powstrzymać kolejne już potencjalne piekło na ziemi. Bez zagłębiania się w spoilery, historia jest ciekawa, dość sztampowa i bez zwrotów akcji, ale mimo to umiejętności artystów z Blizzarda pozwoliły na stworzenie klimatu, który dosłownie wylewa się z ekranu przy każdej cutscence. A jeśli mówimy o klimacie, tutaj mamy chyba największą zmianę względem poprzednika, bo Diablo 4 jest mroczne i mówiąc mroczne mam na myśli balansujące na granicy skrajnego przerażenia z szaleństwem. Krew dosłownie leje się po ekranie i nie mam tu na myśli flaków, tylko dosłownie krew. Widać, że Blizz zrozumiał narzekania na Diablo 3 i powrócił do korzeni. Klimat jest naprawdę genialny. No dobra, skoro wiemy już co nieco o serii, to pogadajmy sobie, jak powinno się w to grać. Diablo to hack and slash. Zasadniczo to wycinamy w pień tysiące wrogów, nie widząc nawet siebie na ekranie. Zacznijmy od wyboru postaci. Każda na swój sposób ciekawa i skrajnie inna. Barbarzyńca, druid, łotrzyca, czarodziejka oraz nekromanta. Wygląd oraz płeć możemy sobie dowolnie personalizować.
Co do samego wyboru, to cóż, grajcie czym chcecie, oczywiście jest masa stęków w internecie, która klasa jest lepsza, która jest do dupy, ale nie dajcie się zwariować, bo dla większości graczy nie są to różnice aż tak drastyczne, do tego podejrzewam, że będą pojawiały się zmiany balansu. Jeśli ktoś jest mega ciekaw, kto wyciąga najwięcej obrażeń, to w internecie na pewno znajdzie dokładne analizy. Ja osobiście gram póki co czarodziejem i to właśnie jego będziecie głównie widzieli. Ze względu na czasochłonność gry nie dałem rady jeszcze zmęczyć innych postaci, zresztą wyjdzie pierwszy sezon, to pewnie zagram nekromantą. Tak jak w poprzedniej części będziemy mieli tutaj mechanizm sezonów wraz z nowościami, czyli okresowo będziemy mogli zacząć od nowa, wspinając się w tabeli rankingowej. Niestety poza tym mamy też mechanizm karnetu bojowego, tak bardzo ostatnio uwielbianego. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, like the Battle Pass? Battle Pass. Mam przynajmniej nadzieję, że nie będzie tam z czasem żadnych elementów pay to win, a tylko i wyłącznie kosmetyka. Jak już stworzymy naszego idealnego bohatera, wybieramy poziom trudności i ruszamy na podbicie świata Sanktuarium. Diablo 4 ma dosłownie tonę zawartości, jeśli miałbym opowiadać o wszystkim, to pewnie zeszłoby mi z 30 minut jak nie więcej, więc jeśli czegoś nie poruszyłem, no to trudno. Pozwoliłem sobie podzielić ten materiał na dwie główne części dotyczące progresowania w grze, gdyż pod wieloma względami się one różnią. Od poziomu 1 do 50 mamy jeden wielki samouczek i jest to tak zwany early game. I tutaj od razu powiem tak, aby nikt się nie gorączkował. Dla wielu osób ten poziom 50, a nawet niższy może być już wystarczający, aby grę zakończyć, czy też zacząć może od nowa inną postacią. Jest to early game dlatego, że praktycznie poznajemy rdzeń gry, jej mechaniki oraz fabułę. Już pierwsze pytanie, jak grać, możemy zadać sobie przy wyborze poziomu trudności. Myślę, że każdy powinien sobie zadać pytanie, czy chce uczestniczyć później w grindzie do 100 levela, czy bardziej może sobie pograć z doskoku, bo nie ma na przykład za wiele czasu. W pierwszym przypadku polecam wybrać tier 1 i jak najszybciej ukończyć wątek fabularny, aby odblokować konia, który znacznie przyspieszy późniejszą eksplorację świata. Dosłownie pomijamy wszystko poza fabułą i lecimy na Lilith. W drugim wypadku, gdy grind nie jest dla ciebie, to spokojnie graj sobie na tier 2, poczuj większe wyzwanie i rozkoszuj się na spokojnie wszystkim tym, co gra ma do zaoferowania. Oczywiście każdy niech robi to, co uważa, ale to są moje sugestie po dziesiątkach godzin spędzonych z grą. Kolejne poziomy trudności są już skierowane dla graczy powyżej 50 levela, więc do tego przejdziemy później. Bazowych mechanik myślę, że nie ma co omawiać, klikamy w przeciwników, rozwijamy postać, zbieramy ekwipunek i tak dalej. Nic, czego byśmy nie widzieli już w podobnych tytułach. Rozwój postaci opiera się głównie na punktach umiejętności oraz modyfikatorach wynikających z itemków, które założymy. Bazowym i najlepiej sugerującym wskaźnikiem, czy przedmiot jest dobry, czy nie, jest jego moc bojowa. Możemy wszystko łatwo porównać z tym, co mamy na sobie. Oczywiście warto mieć swój rozum i nie sugerować się ślepo cyferkami. Zależnie od ilości modyfikatorów i cech mamy tutaj kilka typów przedmiotów, od zwykłych po legendarne i tutaj szok dla fanów serii, nie ma unikatów. Mają być później. Dziwne, ale ponoć Blizzard chce zobaczyć, jak gracze będą sobie radzili z tym, co dropi póki co. Itemki możemy ulepszać w sposób tradycyjny, czyli po prostu na wyższy poziom, oraz możemy w nie wkładać np. kamienie, które dodają jakiś określony parametr, jak plus ileś do obrażeń. Co by nie było za łatwo, ulepszanie przedmiotów kosztuje nas złoto oraz surowce, do których za chwilę wrócę. Ulepszać możemy również nasz leczniczy flakon. Kolejną i bardzo ważną formą upgrade'ów są aspekty, czyli najróżniejsze modyfikatory, które możemy znaleźć w opisie przedmiotów legendarnych. Sposoby na ich pozyskanie są dwa. Trwałe aspekty możemy sobie wydropić kończąc konkretne lochy. Możemy sobie nawet zaznaczyć dokładnie taki, jaki chcemy mieć i znaleźć na mapie, gdzie trzeba się udać. Takiego aspektu możemy używać bez końca. Drugą formą jest wyjęcie go z przedmiotu, ale wstawić możemy go już tylko raz. Wspomniałem wcześniej surowce. Pozyskujemy je na dwa sposoby. Znajdując pochowane po mapie oraz niszcząc znalezione przedmioty u Kowala. Wiadomo, im lepszy itemek, to teoretycznie lepsze surowce. I wiele osób pyta, czy powinni sprzedawać to, co znajdą, czy rozkładać. I myślę, że to zależy, jak chcesz grać. Jeśli nie planujesz katować jakichś super wysokich leveli, to wedle uznania. Ale jeśli mówimy o grindzie, no to surowce będą później na wagę złota i ja osobiście wszystko rozbierałem. Z gotówką takich problemów mieć nie będziecie, aczkolwiek warto coś tam droższego czasem sprzedać. W mieście spotkamy jeszcze innych typów handlarzy, takich jak ci od biżuterii, są też zaklinacze, ale z wartych omówienia to jest tylko sprzedawca osobliwości, u którego możemy zakupić itemy o nieznanych nam właściwościach za walutą nazywaną szemrzącymi obolami. Te zbieramy za różnorakie aktywności w świecie gry. U tego sprzedawcy warto zaopatrzyć się w specjalne klucze do skrzyń, które czasem możemy znaleźć. Poza tym jest to czysty hazard i nie wiem, jak potrzebujesz lepszych spodni, to można do niego wpaść i może, ale to może będzie miał coś fajnego. W każdym mieście mamy też kamień teleportacji, czy jak to się tam zwie. Zawsze jak odkryjecie lokację, to koniecznie to odblokujcie. Mi się zdarzyło zapomnieć i potem musiałem zapierdzielać na piechotę. Ostatnią wartą omówienia rzeczą
rzeczą w mieście jest szafa, w której możemy zrobić sobie operację plastyczną lub zmienić wygląd noszonych przedmiotów i aby odblokować jakąś skórkę, to trzeba taki item najpierw znaleźć i go potem rozłożyć na części. Poza tym mamy w mieście oczywiście zadania, skrzynkę na itemki i takie inne tradycyjne sprawy. Ruszamy więc za miasto. Sama walka jest klasyczna, jest to taniec pomiędzy naszymi głównymi parametrami i umiejętnościami postaci. Mamy oczywiście zdrowie oraz drugi typ energii zależny od postaci. Poza tym mamy umiejętności, leczenie oraz unik. Kluczem do pokonywania kolejnych zastępów wrogów jest dosłownie klikanie w taki sposób, aby siać zagładę i jednocześnie nie zginąć. Unik i leczenie to najlepsi przyjaciele. Miksturki lecą z przeciwników, ale czasem też można znaleźć je ukryte w skrzyniach czy, nie wiem, choćby pod kamieniem. I jak już jesteśmy przy przeciwnikach, to są mali i duzi. Są zwykli, są czempioni, mini-bossowie, bossowie oraz bossowie świata. I jest też znienawidzony przez wszystkich rzeźnik. Walcząc z bossami na ich pasku zdrowia mamy zaznaczony dokładny moment, w którym wylecą z niego mikstury, więc czasem warto podjąć ryzyko, bo zaraz dropnie potion i się uleczysz. I w ogóle co do bossów, to szczerze są troszkę rozczarowujące. To znaczy tych ważnych jest trochę mało, no ale ponoć w kolejnych sezonach ma się to zmienić. Nawet to, że spotkacie znajome demoniczne twarze z części poprzednich, nie zmienia faktu, że wrażenie walki z nim jest takie mech. No może poza rzeźnikiem. Ten ikoniczny boss pojawił się w każdym Diablo i zawsze jest mniej lub bardziej irytujący. Tutaj Blizzard wpadł na całkiem ciekawy pomysł, ponieważ spotykamy go całkowicie losowo podczas eksploracji podziemi. Problem jest taki, że nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale spotykałem go zawsze w absolutnie najgorszym możliwym momencie. Jeśli tylko usłyszysz, to wiesz, że nie jest dobrze. Rzeźnik jest jednym z trudniejszych bossów w grze, ale też lecą z niego unikatowe przedmioty. I to tyle o bossach. Co do samej walki, to nie jest ona na tyle złożona, a buildów i postaci trochę jest. Myślę, że nie ma się tutaj nad czym rozwodzić. Trzeba szybko klikać, szybko się leczyć i szybko robić uniki, a zarazem optymalizować swoją postać tak, aby cyferki były jak najwyższe. Co jeszcze? Świat Sanktuarium jest dosłownie zalany aktywnościami, które w dużej mierze są generowane losowo przez serwer gry. Tak, gra wymaga podłączenia do internetu. Na mapie możemy znaleźć takie aktywności, po czym sprawdzić, co mają nam do zaoferowania. I zazwyczaj jest to tona wrogów do ubicia plus dodatkowe warunki. A w nagrodę dostaniemy itemki, surowce czy cokolwiek. Z rzeczy wartych podkreślenia mamy też rozsiane po mapie kapliczki Lilith, które dadzą nam permanentne bonusy dla wszystkich postaci. Generalnie eksploracja i wszystko, co ukończymy, przenosi nam się na inne postacie. No i tak gracie sobie do tego 50 levelu, kończycie fabułę, zdobywacie respekt w każdej krainie, odblokowujecie co się dało i finalnie kończycie loch pod katedrą światła. Tylko po to, aby odblokować. Jeśli lubisz cierpienie, to tu zaczyna się zabawa. Tier 3 to mid-game, czyli środek gry, a 4 od 75 do 100 levela to już realny endgame. I naszym celem jest odblokowanie 4 poziomu trudności, czyli udręki i pokonanie naprawdę już ostatniego bossa w grze, który, wierzcie mi, jest niemałym wyzwaniem. Poziom 50 otwiera nam kolejne drzwi do rozwoju naszej postaci. Zakładkę mistrzostwa, która może odstraszać, ale tak naprawdę jest dość prosta. Generalnie to rozwijamy naszą postać dalej, klikając kolejne bonusy. Dodatkowo możemy w niej wstawiać glify, które otrzymujemy za pokonanie specjalnych, trudniejszych wariantów lochów. I tutaj tak naprawdę zaczyna się ocean możliwości. Jeśli myślisz, że ilość zadań w grze jest spora, to ilość dodatkowych aktywności od levelu 50 jest wręcz przytłaczająca. Mamy specjalne zadania jak szepty umarłych, czy też upiorne przysługi. Mamy miejsca, gdzie możemy zmierzyć się z innymi graczami. Mamy grupowe zadania a la rajdy, są nawet rajdy na wielkich bossów świata. Jest tego tak dużo, że mapa jest dosłownie zalana znacznikami. Realnie to najlepszy loot, jaki możemy znaleźć, wypada właśnie z takich eventów, jak na przykład piekielne przypływy. No dobra, Trevor, ale co najlepiej robić od tego 50 levela? No, w zasadzie to expić, robić zadania, eventy i lochy tak, aby optymalizować postać pod ostatniego bossa. A, wszystko w grze, czy to umiejętności zwykłe czy mistrzowskie, możemy resetować. Kosztuje to grosza i jeśli nie chcesz się martwić optymalnym rozwojem postaci, zawsze możesz skorzystać z gotowych buildów zoptymalizowanych pod każdy fragment gry. W ogóle jeśli chcesz masterować grę, to polecam też interaktywną mapę, gdzie znajdziesz wszystko, co będziesz potrzebował znaleźć. Z rzeczy, które jeszcze pojawią się w tej części, to od 50 i 75 levela mamy przedmioty święte i starożytne, które możemy ulepszać więcej razy i bazowo mają też lepsze modyfikatory. Kurczę, trochę się rozgadałem, mam wrażenie, że nie powiedziałem jeszcze nic, bo Diablo 4 jest ogromne, ale przede wszystkim jest rdzeniem do tworzenia naprawdę świetnej gry przez lata. Patrząc na to, że gra okazała się spektakularnym sukcesem, Blizzard pewnie będzie ją rozwijał długi czas, tak aby nasze portfele nigdy nie czuły się bezpieczne. I daj znać, jak film ci się podobał, o czym nie powiedziałem, a o czym chciałbyś usłyszeć. Czy grasz w Diablo, czy czekasz aż stanieje, a może wolisz Path of Exile? Czekam na ciebie w komentarzach i widzimy się w kolejnym. Nara!